Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Jest rok 2005. Macie 5 lat i dostęp do Jetixa, chyba najlepszego kanału w historii telewizji. W pewnym momencie pojawia się kreskówka tak dobra, że kształtuje wasz gust na całą resztę życia. Mega Man Anti-Warrior. Wyobraźcie to sobie. Przyszłość, w której każdy ma małe urządzenie z własnym, wirtualnym asystentem. Możecie go spytać o wszystko, a nawet poprosić o pomoc w napisaniu pracy domowej czy znalezieniu czegoś w sieci. Nie takie trudne, co? Brakuje tylko, by tacy asystenci walczyli między sobą, ale spokojnie. Dojdziemy jeszcze do tego. Mój tata kiedyś się z tego śmiał, a teraz jak czegoś nie wypyta, o to Google Gemini. I kto się śmieje teraz? No ale do rzeczy. Anime to było stworzone na podstawie gier Mega Man Battle Network na Game Boya Advance. To była tylko mała część serii Mega Man, a samych Mega Manów było 5. O czym większość Polaków zdaje się nie wiedzieć, ale tego konkretnego kojarzymy w Polsce najbardziej. Ostatnio nawet główne odsłony tej podserii dostały własne remastery na nowsze platformy pod postacią Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ja jednak zamierzam się pochylić nad odsłoną, której nie wydano ponownie. I chyba rozumiem czemu. Cześć, jestem Lord Venom, a to jest kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem o grze Mega Man Network Transmission, wydanej w 2003 roku tylko na Nintendo GameCube. Nie przedłużając, zapraszam. To już trzecia gra Capcomu, o której mówię na kanale i jakimś cudem wszystkie są z 2003. To tylko świadczy o tym, ile ciekawych gier zrobili w tamtym czasie. I ile jeszcze ja mam do nadrobienia. Network Transmission jest ciekawy z powodu tego, co próbowało zrobić. Po pierwsze to próba zrobienia spin-offa serii z konsol kieszonkowych na konsolę stacjonarną. Zazwyczaj jest odwrotnie. Po drugie gra próbuje połączyć bardziej pokemonową formułę Battle Network z klasyczną formułą serii. Dużo eksperymentów naraz i jak dla mnie przyniosło to kilka zmian na lepsze. I niestety jeszcze więcej na gorsze. Omówmy najpierw fabułę. Akcja Network Transmission rozgrywa się gdzieś pomiędzy Battle Network 1 i 2. Lan Hikari i jego netnavi Mega Man Exe cieszą się z powrotu do statusu quo po pokonaniu organizacji cyberterrorystycznej zwanej WWW. Albo trzeci świat, jak to wymawiają same postaci. A przynajmniej tak to wygląda do pewnego momentu, gdy sieć zaczyna terroryzować wirus Zero, doprowadzający nawi innych użytkowników do szaleństwa. Mimo swoich poprzednich dokonań nasz duet nie zostaje dopuszczony do śledztwa w tej sprawie, więc na własną rękę ruszają w pościg za winowajcami, powstrzymując po drodze zarażonych nawi. Chciałbym powiedzieć coś więcej, no ale to niestety wszystko. To najprostsza i najbardziej pozbawiona niuansów fabularnych odsłona Megamana. Miłym zaskoczeniem jest wprowadzenie do tej podserii własnej interpretacji Zero, głównego bohatera innych Megamanów. Ale nie przekłada się to niestety na inne części Battle Network. Opowieść nie zaskakuje niczym i jest czysto pretekstowa, a przy tym pomijalna. Tak długo jak nie oczekujemy więcej niż lubianych postaci kupiących wrogą tyłki, to raczej się nie zawiedziemy. Czy może w takim razie lepiej wypada gameplay? Tak i nie. Gra jest najtrudniejszą częścią Battle Network z samych złych powodów. I już tłumaczę dlaczego. W numerycznych częściach Mega Man Exe porusza się po sieci zwiedzając labiryntowe dungeony i walcząc z wrogami w formie wesołych potyczek. Wszystko z lotu ptaka. Wtedy on i przeciwnicy zostają przeniesieni na planszę, na której każda strona ma swoje 9 pól. Dobieramy 5 chipów, jakich planujemy użyć podczas tury i aż do napełnienia paska u góry, co oznacza koniec tury, albo do pokonania przeciwnika walczymy w czasie rzeczywistym. Możemy też wpływać na planszę za pomocą chipów, a gdy chipy się skończą, strzelać z o wiele słabszego Bustera. Buster jednak służy nam bardziej do samoobrony niż do faktycznego wygrania walki. Ułatwi nam znacznie unikanie ataków oraz doczekanie do końca tury. I to właśnie głównie system walki został przeniesiony do Network Transmission. Jednak został on połączony z platformowaniem bardziej typowym dla głównej serii Mega Man. W związku z tym dungeony są teraz 2,5-wymiarowe z widokiem z boku. Wrogowie mają swoje ustalone pozycje, a walki będą się rozgrywać na nierównym terenie. Próżno tu teraz szukać planszy, na jakich odbywały się walki w numerycznych odsłonach. Można wręcz odnieść wrażenie, że gameplay ma więcej wspólnego z anime niż z faktycznymi grami z serii. Ta zmiana sama w sobie nie wydaje się zła, ale trzeba zaznaczyć, że nasza najszybsza broń, czyli Buster, dalej jest niesamowicie słaba. Możemy ją ulepszyć, ale doprowadzimy ją do znośnego użytkowania dopiero w połowie gry. Do tego czasu będziemy polegać głównie na chipach oraz platformach
platformingu, a ciężko się skupić na obu jednocześnie, kiedy przeciwnik może nas zranić tylko nas dotykając. To jest szczególnie widoczne w przypadku walk z bossami. Atakują szybko i mocno, a nie każdego da się przeskoczyć nie otrzymując obrażeń. Gra w ogóle nie wspomina, ani nawet nie sugeruje, że możemy się ślizgać między ich nogami. Ciężko w ogóle ocenić, w jakich przypadkach możemy to zrobić. Sytuacji nie ułatwia fakt, że musimy czekać bardzo długo, aż załaduje się pasek i będziemy mogli wykorzystać nowe chipy. Z kolei jeśli wykorzystamy wszystkie 20 chipów z naszego folderu, to już do końca poziomu nie możemy załadować więcej i zostaje nam tylko Buster. Dlatego musimy na bieżąco optymalizować nasze chipy w folderze. Upewnić się, czy mamy wystarczająco dużo chipów leczących i czy po odjęciu tego zostaje nam wystarczająco dużo bitewnych, by doprowadzić poziom do końca. Na dodatek sam platforming też będzie wymagał konkretnych chipów, by zdobyć niektóre ulepszenia. W zależności od typu przeciwników mamy jednak do dyspozycji w pancerze. Zmniejszają one obrażenia, jakie otrzymujemy od danych żywiołów o 50%. Trzeba jednak zaznaczyć, że na samym początku gry większości z tych rzeczy nie posiadamy, a folder startowy jest godny politowania, więc można się bardzo łatwo odbić już na pierwszym poziomie. Dla utrudnienia mamy jeszcze limitowane życia, które możemy uzupełnić tylko i wyłącznie znajdując je na poziomach. Gdy zużyjemy wszystkie, gra cofa nas do ostatniego manualnego zapisu, więc polecam zapisywać często. To wszystko doskwiera szczególnie w pierwszej połowie gry. Potem już mamy permanentne ulepszenia oraz lepsze chipy, co zapewnia nam o wiele znośniejsze doświadczenie, a przynajmniej do finałowego poziomu, gdzie czeka nas tradycyjny dla serii boss rush. I jest to najtrudniejszy boss rush w historii tej serii. 8 głównych bossów z gry pod rząd bez żadnego leczenia. Dobitnie przetestuje to, jak zapamiętaliśmy ich paterny i słabości. Gra jednak znacznie się ułatwia, gdy stać nas na uzupełnienie na bieżąco przedmiotów leczących. Tych możemy mieć aż 15 w jednym czasie. Jednak jeśli chcemy mieć fundusze na inne przedmioty, to będziemy zmuszeni do grindu. Te bardziej użyteczne chipy też trzeba będzie grindować, ponieważ robią się one tylko z przeciwników i mają dany procent szansy na wypadnięcie. I możemy chcieć to zrobić nie tylko by zwiększyć swoje szanse. Ukryty boss, którego fanom serii nie muszę przedstawiać, wymaga zdobycia najpierw wszystkich chipów. Tych jest w sumie 136, a po pokonaniu tego bossa 137. O ile przejście samej fabuły zajmuje tylko 4 godziny, a jeśli jesteście mną 8, tak ten czas na pewno się wydłuży, kiedy będziecie zbierać wszystko. I tutaj muszę zaznaczyć pewną zaletę Network Transmission. Gra nie marnuje naszego czasu na wysyłanie nas w tej z powrotem przez ogromne labirynty, tak jak numeryczne odsłony. Przechodzimy poziomy raz, od początku do końca i jeśli chcemy, możemy nawet nigdy do nich nie wracać. To była według mnie największa wada numerycznych Battle Network i cieszę się, że nie musiałem się z tym męczyć jeszcze tutaj. Można powiedzieć dużo złego o Network Transmission, ale nie to, że marnuje nasz czas. Poziomy same w sobie też nas nie znudzą. Każdy z nich różni się tematycznie oraz mechanikami. I z tego co widzę, ktoś tu też naprawdę chciał nawiązać do pierwszych Megamenów. Niektóre miejsca to wręcz otworzone 1 do 1 sekcje z pierwszych 8 klasycznych Megamenów. Powracają tu na przykład zabijające nas na jedno trafienie lasery z poziomu Quickmana czy znikające bloki. Jak ja ich nienawidzę. Poziomy są długie, a trudność jest bardzo nierówna, ale nie można odmówić poziomom duszy. I tu też muszę zwrócić uwagę, jak ta gra wygląda. Gra stosuje cel shading, by przenieść modele 2D na 3D i w większości przypadków wygląda to naprawdę dobrze. Tylko Lan wydał mi się dziwnie brzydki i trochę sztywny, jeśli chodzi o animację. Z kolei same portrety postaci są w 2D i przeniesione bez zmian z pierwszego i drugiego Battle Network. Nie zestarzały się ani trochę i do dziś cieszą oko. Najlepiej jednak wyglądają same poziomy. Sieć zyskuje znacznie więcej życia, nie będąc już prostym labiryntem ze ścieżkami unoszącymi się w powietrzu. Teraz tła są żywe i możemy na nich zobaczyć przedmioty także będące w 3D. Graficznie gra zdecydowanie bije na głowę wydane 3 miesiące później Mega Man X7, ale nie ma startu do Mega Man X Command Mission, które też wyszło na GameCube'a zaledwie rok później, co znaczy, że mogli się jednak postarać nieco bardziej. Można za to winić fakt, że Capcom wypuścił w tamtym roku aż 6 różnych Mega Manów, z czego tylko Mega Man 02 spotkało się z dobrym przyjęciem, a nawet nie było robione przez sam Capcom, tylko przez Inti Creates. Jedyną rzeczą w całej grze pozbawioną wad jest według mnie muzyka, bo chyba jeszcze nie było dotąd Megamana bez dobrej muzyki. Za soundtrack w tym przypadku odpowiada troje różnych kompozytorów. Shinji Hisoe, którego głównie znamy z muzyki do serii Ridge Racer, Ayako Saso, która wcześniej pracowała nad muzyką do serii Street Fighter EX, oraz Yosuke Yasui, który tak się składa skomponował później muzykę do mojego ulubionego szmapa Escatos. W rezultacie dostaliśmy soundtrack złożony z czysto dynamicznej muzyki elektronicznej, momentami zbyt radosnej jak na to, co odwala się na ekranie. W końcowych poziomach dodatkowo dochodzi jeszcze enigmatyczny vibe, jednak w niektórych momentach potrafi sprawić, że jak ciężko by nam nie szło, poczujemy się jak prawdziwy badass. Podsumowując, nie nienawidzę Network Transmission. Kocham tę serię, ale widać było, że w tamtych latach nadmiar gier w zbyt krótkim czasie powodował spadek jakości. W rezultacie Network Transmission dla wielu zostanie zapamiętane tylko jako ciekawy, choć nieudany eksperyment. Te formuły po prostu się nie mieszają, a gra jest w 100% pomijalna. Cieszę się, że w końcu w to zagrałem i mogłem się wypowiedzieć, ale
Niestety muszę zakwalifikować Network Transmission do tej gorszej połowy serii, a jako samodzielna gra niestety nie broni się wcale lepiej. Jeśli jak ja jesteście fanami serii i jeszcze nie ograliście Network Transmission, to możecie spróbować, ale przygotujcie się na fakt, że będzie to bardzo toporne doświadczenie. Jeśli nie, to seria ma do zaoferowania znacznie więcej lepszych gier. Ode mnie to tyle. Jeśli spodobał wam się materiał, zostawcie suba, łapkę w górę lub w dół, no i ewentualnie komentarz. Polecam też sprawdzić poprzednie materiały i zapraszam ponownie na moją kolejną walkę z backlogiem. Mówił do was Lord Venom. Cześć!